Robaki. Au. Nie będę tak siedział, chcę się wyprostować na chwilę. Witam Was w kolejnym odcinku Yerba czy Herba. Bierzemy się od razu za kolejną porcję pytań i odpowiedzi. Czy owocowa yerba mate ma takie same właściwości jak klasyczna, na przykład CBSE Pomelo? Oczywiście ma. To zależy od tego, czym jest aromatyzowana ta yerba, bo jeżeli na przykład mamy yerba mate z domieszanymi ziołami, no to siłą rzeczy jest mniej samej yerby. Kiedy chodzi o aromat na przykład pomelo, no wtedy zauważcie, nie ma w środku w yerbie kawałków owoców. To jest po prostu aromat naturalny, czy identyczny z naturalnym, to już zależy od marki, ale nie obniża to ilości yerba mate w samej tej kompozycji, więc jej właściwości są dokładnie takie same. W przypadku ziołowych dochodzą właściwości samych ziół. No i oczywiście wtedy obniża się też ilość yerby, więc będzie mniej pobudzająca, ale na przykład relaksująca albo na trawienie, co tam znajdziecie. Czy yerba odwadnia organizm? Zdecydowanie odwadnia. Yerba jest moczopędna. Sami zauważycie, jeśli pijecie cały dzień yerba mate, no to często biegacie do toalety niestety. No trudno jest się doprowadzić do takiej sytuacji jakiegoś skrajnego odwodnienia. Tutaj pojawiają się już różne objawy, które mogą odwodnieniu towarzyszyć, ale no warto jednak uzupełniać wodę. Zresztą jak ostatnio czytałem, to nawet naukowcy zalecają, żeby większa część płynów przyjmowanych codziennie to właśnie była czysta woda. Nie nawet herbata czy yerba mate, tylko zwyczajna woda, także przepijajcie. Jest to na pewno duża ilość płynu, ale no warto uzupełniać. Nie lubię pyłu w yerbie, dlatego też wkładam papierowy zaparzacz do kawy, do kubka, wsypuję yerbę do takowego i wkładam słomkę między zaparzacz a kubek. Co o tym myślisz? Genialne, tyle że właśnie wiele osób raczej pył lubi. Dla tych, którzy nie lubią, są odpowiednie już yerby, powiedzmy trochę odpyłowane. Zawsze można przesiać na przykład sobie tę yerbę przez sitko, czy nawet przepłukać wodą właśnie na sitku. Skuteczniej wtedy to się dzieje, do momentu aż przestaje zielona woda przepływać przez sito, tylko już czysta, znaczy, że pozbyliśmy się wszystkiego co najdrobniejsze. No jest to jednak uciążliwe. Można sobie przesiać yerbę wcześniej i mieć przygotowaną osobno, ale wtedy przez mniejszą ilość pyłu ona się naparza słabiej. Więc zastosowanie takiego filtru papierowego ma tę zaletę, że pył nie zostaje odsiany i wyrzucony, tylko wciąż jest jakby w tej yerbie, więc jej napar będzie intensywniejszy, ale rzeczywiście pył nie dostanie się do ust, tylko że czy potrzebna do tego bombija? Można by użyć zwykłej słomki do napojów, wtedy jeżeli cały susz znajduje się w tym filtrze. Fajne rozwiązanie, jeśli mamy gości, wszyscy chcą yerby, a my mamy jedną bombiję swoją na przykład. Fajny pomysł, super, polecam. Ciekaw jestem, jak sobie radzicie z takimi problemami poza filtrem do kawy. Co myślisz o hodowaniu własnej herbaty? Jest to trudne, opłacalne? Czy w ogóle da się ją uprawiać w warunkach panujących w Polsce? I czy kiedykolwiek próbowałeś albo chociaż myślałeś o tym? Myślę o tym bardzo często. Próbowałem, ale no właśnie, co to znaczy uprawiać? Zakładać plantacje, tak jak pole z burakami i powiedzmy dla celów finansowych zajmować się tym. Problem jest taki, że nie ma u nas skupów. Nikt po prostu nie przetwarza, bo posiadanie własnej plantacji, nawet gdyby się udało, no mamy liście, no i co z nimi dalej? Potrzebna jest fabryka. No, w krajach, gdzie się uprawia herbatę, często jest tak, że mały plantator posiada jakieś poletko, zebraną herbatę sprzedaje do skupu i powiedzmy do konkretnej fabryki, ona ocenia jakość, kupuje, prawda, i robi już konkretną markową herbatę. U nas tego nie ma, więc poza posiadaniem takiej plantacji musielibyśmy jeszcze też zadbać o wszelkie poszczególne etapy produkcji już samej herbaty. To wiąże się z dużymi kosztami. Co do tego, czy da się to robić w Polsce, myślę, że tak. Jest to, u nas nie są idealne warunki do uprawy herbaty. Można by nawet powiedzieć, że te podstawowe gatunki i odmiany mogłyby się w ogóle u nas nie udać, ale są na pewno szczepy, już powiedzmy tak przez botaników nieco pomodyfikowane i poselekcjonowane, że wytrzymałyby w naszych warunkach. Zawsze można zrobić szklarnię też. Jeżeli natomiast chodzi o uprawianie herbaty na parapecie w takich domowych warunkach, no to jest to jak najbardziej możliwe, tylko że trudne. No, po pierwsze, herbata bardzo powoli rośnie. Po drugie, jeżeli chcemy to zrobić z nasionka, to w ogóle jest to trudne. Nie wszystkie nasionka kiełkują, trzeba ich mieć więcej, trzeba je odpowiednio przygotować i bardzo długo czekać. Jeśli już kupimy sadzonkę, no to jest szybciej.
najczęściej, tylko że ona jest też podatna na różne robale. To jest bardzo delikatna roślina. Polecam, ewentualnie widziałem, można kupić w internecie takie różne, nie wiem do czego to dokładnie służy, a takie namioty z jakimś oświetleniem, nawiewem, wentylacją, zraszaniem, takie nieduże, fajne, chyba do właśnie uprawy jakichś egzotycznych roślin w warunkach domowych. Myślę, że w czymś takim można by na przykład spróbować i tam zapewnić odpowiednie warunki, żeby ta herbata rosła szybko, intensywnie i tak praktycznie jak ma u siebie w tym swoim tropikalnym i subtropikalnym klimacie. Próbujcie, róbcie zdjęcia, jeśli hodujecie herbatę na parapecie, chętnie zobaczę, wysyłajcie. Słyszałem od znajomego, że podobno CBSE ma bardzo słabą jakościowo yerbę, a dodatkowo niekiedy oszukuje, dosypując inne zioła zamiast yerby. Czy to prawda? Które yerby są gorsze jakościowo i należy unikać, a które wręcz przeciwnie? Co do samych ziół yerba mate, no to często jest to celowy zabieg, ale wtedy oczywiście mamy mieszanki już z ziołami, co jest napisane na opakowaniu i się producent tym chwali. A jeżeli mielibyśmy mieć domieszane jakieś inne rośliny do samej yerba mate i sprzedane to jako czystą yerba mate, szczerze mówiąc nie wiem czy coś takiego się praktykuje. Nie zagłębiałem się w ten temat, żeby ktoś oszukiwał na yerba mate. Wiem, że to odbywa się w Ameryce Południowej często tak, że te podstawowe marki, takie wielkie firmy, to oczywiście nie mają wystarczająco powierzchni, żeby uprawiać tyle yerba mate, więc skupują to od pomniejszych plantatorów, względnie nawet od tych, którzy zbierają dziko rosnącą yerba mate. Można iść do lasu i po prostu nazrywać i zależy do skupu. Zawsze parę poroszy do przodu. No i wtedy to jest mieszane, więc jest tam na pewno, no jeśli się zdarza coś takiego, to jest to celowe właśnie już w takiej fabryce przetwarzającej, bo jeżeli na przykład jakiś plantator przyniósłby roślinę, która nie jest yerbą, to po prostu nie została do niego skupiona, no więc nie ma to sensu. Ale z drugiej strony no, siła robocza tam jest dość tania, tej yerby jest sporo, więc nie sądzę, żeby to było opłacalne. Co do jakości samej yerba mate, no to rzeczywiście różnią się one diametralnie. No tutaj jak przy wszystkim najlepszym wyznacznikiem będzie cena. Po prostu yerba mate im droższa, tym jest lepsza. No i kosztujcie. No, jeżeli Wam coś po prostu nie smakuje, macie jakieś podejrzenia, że jest to dziwne, niedobre, podejrzane jakoś, no to po prostu nie pijcie. Jest spory wybór na rynku, warto skosztować jak najwięcej i wybrać tą fajną, nawet nie szczędząc pieniędzy. No jako codzienny napój powinno to być jednak dobrane i wysokojakościowe. Zauważyłem ostatnio prawdziwy wysyp yerby w torebkach i to z dodatkami. Z ciekawości zakupiłem sobie opakowanie yerba mate z limonką. W składzie 75% yerba, 5% limonka, trawa cytrynowa, skórka róży, aromat naturalny. Zaparzona według instrukcji na opakowaniu, już szczerze powiem, jest paskudna i nie umywa się do prawdziwego naparu. Mówiliście, że herbaty ekspresówki są zazwyczaj dużo gorszej jakości i nijak się to ma do prawdziwej herbaty. Czy Waszym zdaniem tak samo ma się sytuacja z ekspresową yerbą? No ja uważam, że tak. Po pierwsze, yerba mate powinna być jednak w dużej ilości sypana. To jest tak, że gdybyśmy zaparzyli herbatę używając tej samej ilości suszu, jakiego używamy do yerba mate, to byłoby to trudne do wypicia. No, yerby trzeba sypnąć sporo, a w takiej torebeczce no jednak mieści się niewiele. Tutaj czas parzenia w ogóle nie sprawi, że ten napar będzie dużo intensywniejszy. To po prostu musi być dużo liścia, więc warto spróbować wrzucić kilka tych torebek naraz i w ogóle ich nie wyciągać i w ten sposób pić, tak jakby udawać, że mamy sypaną, prawda? Wsypujemy dużo torebek i nawet nie używamy bombii, tylko to zostaje. Może wtedy mogłoby to gdzieś tam uchodzić jakby za coś podobnego do tradycyjnego naparu, ale zdecydowanie jest to na pewno niższa jakość. Nie sądzę, żeby ktoś rozdrabniał tę yerbę specjalnie po to, żeby nadawała się do ekspresówki. Podejrzewam, że tak jak w przypadku herbaty w dużej mierze będą to po prostu odpady po produkcji innej yerba mate. No i pamiętajcie też, że jak się coś wpycha do ekspresówki, no to liczymy się z tym, że konsument nie zobaczy samego liścia, więc nie musimy o to dbać. Odnośnie temperatury parzenia, spada ona u mnie dość szybko i jeśli na przykład herbatę parzy się w 80 stopniach i tyle stopni mam na początku, a po zaparzeniu jest już tylko 65, czy powinienem dodawać gorącej wody w celu utrzymania temperatury, czy po prostu tak ma być? No właśnie, aż tak, żeby spadała temperatura, to zależy jak długo parzymy, ale tak standardowo 2-3 minutki, żeby spadło aż o 15 stopni. Może parzysz to w jakichś zimnych warunkach, mieszkasz gdzieś w górach
gdzieś, gdzie są lodowce czy coś, albo na przykład parzysz coś bardzo długo, bo to rzeczywiście tak jest, że jeśli zostawimy coś na 15 minut, no to stygnie. Jak sobie z tym poradzić? No wiele metod jest. Na przykład są w czasie ceremonii herbacianej pieczęci wodne. To polega nie na dolewaniu gorącej wody do naparu, tylko na oblewaniu naczynia gorącą wodą. Możemy spróbować na przykład przygotować sobie garnek z gorącą wodą i wstawić do tego garnka naczynie, w którym parzymy, żeby było ogrzewane od zewnątrz. Można rzeczywiście ostrożnie oblewać to naczynie, tyle że no bez wieczka będzie to trudne, po prostu wlejemy do środka. A można na przykład użyć kubka termicznego. Jeśli notorycznie Ci się to zdarza i notorycznie ta herbata Ci nie smakuje, względnie jest za chłodna, to taki termiczny kubeczek mógłby to załatwić, ponieważ on, no nawet jeśli go nie zakryjemy u góry, to jest izolowany od zewnątrz. Temperatura wewnątrz powinna spadać słabiej, wolniej. No i co do samego dolewania, myślę, że nie powinniśmy w czasie parzenia dolewać gorącej wody do samego naparu, ponieważ rozrzedzimy, zmienimy warunki parzenia. Nagle się okaże, że ilość suszu była zbyt mała, bo nagle się zwiększyła ilość wody. Jeśli natomiast zalejemy mniejszą ilością wody, po to, żeby zostawić miejsce na dodatkową porcję gorącej wody, to początek parzenia będzie się odbywał w złych warunkach. No, myślę, że nie sposób zapewnić herbacie odpowiednich warunków przez dolanie. Warto jednak jakoś ten kubek ogrzać od zewnątrz. Kombinujmy, może coś wymyślimy ciekawego wspólnie. Czy jako 14-latek mogę bezpiecznie pić yerba mate? Czy nie będzie to szkodliwe dla mojego serca? Chciałbym dodać, że piłem yerba mate przez 2 tygodnie i nie czułem się źle. Przeciwnie, czułem się świetnie. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Pozdrawiamy również. No generalnie jest to kwestia kulturowa. U nas standardowo herbatę piją dzieci, nawet małe, a kawy nie. Więc jako nastolatek kawę pijasz? Może nie, może tak, ale na przykład w Ameryce Południowej yerba mate piją już nawet małe brzdące i nie ma przeciwwskazań. Problem jest tylko taki, że duża ilość kofeiny sprawia, że te dzieciaki tam latają jak ćmy w latarce. No i trudno później zapanować. Dzieci w ogóle mają masę energii. Wyobraźmy sobie, że jeszcze kofeina. Chociaż z drugiej strony pijamy dużo kofeinowych napojów i tego się dzieciom nie odmawia, a jakby zawiera dużo kofeiny. Może nie tyle, no yerba może nie goni tego w ten sposób, ale no nie wiem, jest to dziwne w Polsce w każdym razie. Można pić gazowane napoje z kofeiną, można pić herbatę, no kawy nie można, yerba mate nie można. No kwestia co kto lubi. Na pewno nie powinno to zaszkodzić. Yerba mate rzeczywiście podnosi ciśnienie, ponieważ kofeina podnosi ciśnienie, poprawia krążenie, ale jeżeli czujesz się po tym świetnie i Twoje ciało jakoś reaguje na to pozytywnie, uważam, że nie ma najmniejszych przeciwwskazań. Witam. Jaka jest ulubiona herbata puer pana Rafała? Smaczna! Myślę, że nie mam jakiegoś swojego ulubionego typu, jakiejś ulubionej marki, rodzaju. Zależy na co mam ochotę, szczerze mówiąc. Raz przychodzi mi na surowego i wolę właśnie taki bardziej świeży. Czasem mam ochotę na takiego wysoko fermentowanego, czarnego, intensywnego w smaku. No przeróżne rzeczy po mnie chodzą, nawet czasem aromatyzowane zdarza mi się zaparzyć, więc no nie mam typu. Ale puery ogólnie lubię, także jest to fajna herbata, polecam i mam sporo miłych wspomnień w związku z czerwoną herbatą, więc ten smak zawsze będzie mi się przyjemnie kojarzył. Jaka jest najsłodsza herbata, jaką kiedykolwiek zdarzyło Wam się pić i czy jest dostępna w Waszym sklepie? Ponadto jakie dodatki, oczywiście poza cukrem, polecacie do posłodzenia herbaty i nadania jej zupełnie nowego charakteru? Pozdrawiam. Od dodatków zaczniemy, bo polecamy intensywnie stewię. Liść stewii jako najsłodsze zioło świata, którym można bardzo bezpiecznie i skutecznie słodzić napary, ponieważ dosypujemy liści do samych liści herbacianych i razem to parzymy. Nie trzeba niczego dodawać, mieszać i odcedzamy po prostu razem z herbatą. Jest super, bardzo intensywnie słodki napar i rzeczywiście zmienia się jego charakter, ponieważ stewia poza tym, że jest słodka, ma również swój charakterystyczny aromat. Warto skosztować, spróbować. Na pewno jest to dużo zdrowsze. Co do najsłodszej herbaty, jaką w życiu piłem, no, próbowałem raz zrobić karkadę według tego naprawdę standardowego przepisu, jednego z standardowych przepisów, w którym trzeba rozpuścić w naparze hibiskusa tyle cukru, ile tylko się da. No nie do wypicia, to wychodzi jak taki syrop do rozpuszczania w wodzie albo nie wiem, tam do polewania lodów. Strasznie, piekielnie słodkie. Poza tym, nie wiem czy pamiętacie naszą herbatę, którą robiliśmy w paski, herbata po hiszpańsku. Tam ta dolna warstwa to była woda z cukrem właśnie po to, żeby warstwy się zrobiły. No i jeżeli się napije z początku tej tylko czarnej, nie mieszając i wypije się ją w całości, dochodzi się do tej wody z cukrem. To też piekielnie słodkie. Ale sama w sobie herbata, żeby była słodka,
to raczej się nie zdarza. Uważam, że puery są słodkawe, uważam, że na przykład kukicze da się japońską zaparzyć tak na słodko. Niektóre białe mają taki słodki posmak, ale no to jest słodycz, która no nie może konkurować z posłodzoną herbatą. Po prostu jest to taki brak goryczy. Sama herbata jako taka jest po prostu słodkawa, jeżeli zaparzymy ją tak, żeby nie wyszły z niej żadne gorycze, garbniki i inne takie rzeczy. Warto eksperymentować. Każdą herbatę da się zaparzyć nieco słodszą lub nieco ostrzejszą. Czy jest Tobie znane mieszanie kilku zaparzeń herbaty? To znaczy, że na przykład parzymy zieloną herbatę 3 razy i wszystkie parzenia wlewamy do jednego czajnika i tak pijemy. Ostatnio tak zrobiłam, bo miałem za mało herbaty na dzbanek, więc zalałam kilka i było to ciekawe w smaku, tylko zastanawiam się, czy taka herbata nie traci swoich właściwości i efektu pobudzenia. Nie traci. I jak najbardziej też tak lubię robić, zwłaszcza kiedy parzę w jakimś niewielkim naczyniu, w jakimś gajwanie. Lubię sobie w ten sposób parząc zapełnić cały dzbanek i wtedy dopiero wypijać. Jest to ciekawa forma, zwłaszcza, że jak zauważycie, poszczególne parzenia tej samej herbaty mają nieco różne smaki. I jeśli to zmieszamy, no mamy taki miks, kompozycję, gdzie wyczuwamy właściwie wszystko, co można w tej herbacie wyczuć. Tyle, że czasem jest to tak wielka mieszanka, że trudno wyłapać te poszczególne nuty. Więc ja szczerze mówiąc najczęściej parzę jednak poszczególne parzenia, nawet w niewielkich naczyniach, po prostu na czarkę wypijam jeszcze raz, na czarkę wypijam jeszcze raz, ale no trzeba się namachać. Jeśli faktycznie robimy dla gości i mamy duży dzbanek, nie ma problemu. Mieszamy poszczególne parzenia wszystkie razem. Na pewno nie wpływa to źle na właściwości tej herbaty, no bo dlaczegoż by miało? Wszystko, co z niej wyłazi, i tak wyłazi. Jeżeli pomieszamy napar pierwszy, najbogatszy na przykład w kofeinę, z naparem drugim, nieco uboższym w kofeinę, to jakby nie ma tak, że ta herbata będzie bez kofeiny, albo nagle bardzo dużo tej kofeiny będzie miała. Nic tam się nie stworzy, nic tam nie zniknie, więc jak najbardziej śmiało można tak robić. Nie jest to herbaciany grzech. Mam propozycję. Wspominałeś kiedyś, że różne sposoby parzenia yerby wywodzą się z różnych krajów. Na przykład mate de russo jest z Rosji. A ja miałbym propozycję na nasz ojczysty sposób, a mianowicie zalanie yerba mate zimnym kwasem chlebowym. Sam próbowałem i uważam, że to połączenie jest naprawdę niezwykłe, a i przede wszystkim mielibyśmy polski sposób parzenia yerba mate. Ciekawe, nie próbowałem. Jest to moim zdaniem troszkę podobne do mate cerveza, pamiętacie, zalana piwem. Ja to zalałem wtedy piwem bezalkoholowym, które w dodatku było ciemne, więc faktycznie trochę w tę stronę to idzie. Kwas chlebowy, muszę spróbować koniecznie, narobiłeś mi teraz ochoty. Brzmi naprawdę super. Myślę, że nie ma przeciwwskazań. Kwestia tego, że jest to gazowane. Trzeba uważać tak jak z tym piwem, nie? Bo tutaj się chyba kwas chlebowy pieni jednak troszeczkę. Ale pomysł jest super, jakbyśmy to nazwali. Mate Polacco. Pomyślmy o tym, kombinujcie. Jak wymyślimy coś fajnego, zrobimy o tym odcinek. Może jest to coś, co czeka na odkrycie. Od jakich czynników zależy wyrazistość smaku yerba mate po kolejnych zalaniach? Czasem yerba mi smakuje nawet do 8 zalań, a czasem już 4. zalanie jest niesmaczne. Dość wodniste, rzadkie, słabo wyczuwalny smak yerby. Zawsze sypię tyle samo, około 3/4 tykwy. Pozdrawiam i czekam na kolejne odcineczki. Pozdrawiamy również. Luvado, jeśli się nie mylę, to jest stan przepłukania yerba mate, tak to nazywają w Ameryce Południowej, czyli jak zauważycie, opadają fusy na dół. Zaczynamy u góry mieć już powierzchnię, no może nie czystej wody, ale klarownego napoju i widzimy, że wszystko jest już na dnie. Jest to stan, w którym już się nie parzy dalej, wylewa i w zależności od yerby następuje to w różnym czasie. Tutaj nie do końca z pytania rozumiem, chodzi o to, że jest ta sama yerba za każdym razem, w tej samej ilości, w tej samej temperaturze, w tym samym naczyniu, a raz jest 8, raz 4 parzeń, bo to mi się wydaje w sumie mało prawdopodobne, bo musi być jakaś zmienna. Skoro się zmienia ilość możliwych do wykonania parzeń, musi się zmienić coś jeszcze. Jeśli natomiast są to różne yerby, to jest to zupełnie normalne, ponieważ są yerby bardziej cierpliwe i mniej cierpliwe. Niektóre można z powodzeniem parzyć właśnie z 8 razy spokojnie, a niektóre nawet już po 2., 3. zalaniu zaczynają być przepłukane i człowiek ma ochotę na świeżą. Polecam ewentualnie dosypać do takiej już przepłukanej trochę yerby odrobinę świeżej. Tak jakby wzmocnić ten napar i jeszcze przedłużyć mu trochę życie. Zamiast przygotowywać znowu świeżą, która będzie bardzo intensywna, możemy jakby wzmocnić to, co i tak już mamy. Na wewnętrznej ściance Palo Santo pojawił mi się biały meszek. Czy to oznaka
spleśnienia i czy takie naczynko jest jeszcze zdatne do użycia po powiedzmy wyparzeniu i usunięciu tego meszku, czy należy je od razu wyrzucić. No cóż, często pytacie o przebarwienia tykwy czy Palo Santo. No pamiętajmy, że yerba mate barwi intensywnie, barwi na zielono, no a że często coś zzieleniało, nie? No aż tak przysłowiowo jest wręcz, że pleśń jest po prostu zielona, więc od razu myślicie, że to się zepsuło, ale kiedy mamy do czynienia z meszkiem, to jeśli to nie jest na przykład kurz, bo mi się tak też raz zdarzyło, stało Palo Santo i zapomniałem, że ono tam stoi, zakurzyło się, że wyglądało na meszek, ale gdy dmuchnąłem, to ten meszek zniknął, a po wyczyszczeniu no, było super normalne, ale jeżeli to naprawdę meszek, który wygląda jak na owocach, czy na czymś to naprawdę spleśniało, no to jest to pleśń, która moim zdaniem dyskwalifikuje już to naczynie z użycia niestety, bo no wiecie sami, nawet kiedy to wyczyścimy i wyparzymy, to jednak gdzieś tam te zarodniki tego grzyba zostają i albo to od razu znów spleśnieje, albo w jakiś sposób dostanie się do naszego ciała. No z pleśnią lepiej uważać. No trudno mi coś poradzić, nie chcę, żebyście przeze mnie wyrzucali swoje naczynia teraz, ale no, ja bym się już troszkę bał. No ocencie to sami, no, jest to jednak pleśń. Czy owocowa yerba mate ma takie same właściwości jak klasyczna, na przykład CBSE Pomelo? Tak, to zależy oczywiście czym jest... Ej, chwila, ja już na to odpowiadałem, to było pierwsze pytanie. To tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękujemy Wam za wszystkie pytania, czekamy na następne i do zobaczenia na czajnikowy.pl. Dobra, mamy już pierwszą. Co robimy?